na imię Paweł i witam Was w garażu rowerowym. Na co dzień jestem projektantem, medalierem, projektuję monety do różnych mennic, pracuję w mennicy polskiej, a rowery to moja jedna z pasji. To, co tu widzimy, to jest rower elektryczny na bazie, na ramię Bassman 346 na klasyku. Przerobiłem go, taki pomysł miałem, przerobiłem go na rower elektryczny. Gdzieś tam powstał szkic, projekt, bak. Został zaprojektowany najpierw z kartonu, potem specjalista go wyspawał ze stali. Zrobiliśmy siodło, chwyty skórzane. Nie jestem w stanie wszystkiego zrobić sam, ale można tak to zaprojektować, tak to złożyć, że rower jest niepowtarzalny, wyjątkowy i co najważniejsze, dostosowany do tego, kto na nim jeździ. W tym wydrukowałem sobie czujniki z magnesami do pedałowania, bo nie było takich, musiałem je zrobić sam. Były lampy wydrukowane, też zgodnie z tą linią tutaj, żeby to pasowało. Było takim spójnym elementem. To 3000 W. Bateria 60 V. Zasięg tego roweru to jest 110 km sprawdzone tylko na manetce, bez pedałowania. Z pedałowaniem było wiele więcej, ale takich testów nie robiłem. Prędkość maksymalna na tym rowerze z kierowcą myślę, że to jest 60 km na godzinę. Fajnie by było, jakby można było go zarejestrować jako motorower i poruszać się po... Znaczy w tym wypadku, jeżeli mówimy o cenie, zupełnie gdzieś tam nie zwracałem na to uwagi. Po prostu budowałem, patrzyłem i starałem się, żeby rower dobrze wyglądał i był solidny. Nie chciałem budować na jakichś tam tanich zamiennikach, więc myślę, że to cena tego roweru jest porównywalna ze skuterem czy motocyklem. Ten rower nie jest na sprzedaż, ten rower robiłem wyłącznie pod siebie, dla siebie, dla zabawy, dla sprawdzenia tak naprawdę, czy potrafię. To jest pierwszy rower elektryczny, no trochę mnie poniosło tutaj, nie przyznaję, ale myślę, że było warto. Ten rower był jakby początkiem rowerów elektrycznych z racji tego, że tych części trochę zostało, bo trzeba było sobie coś podpasować, coś nie pasowało, coś zostało, coś było za małe, za duże, więc stwierdziłem, że można z tych części, które są, zrobić drugi rower, no i tak się stało. Bardzo dużo zapytań miałem, czy on jest wygodny, tak? Bo kierownica jest dosyć daleko, nogi w sumie też, ale no tak jak można zobaczyć, tak? To jest taka pozycja, gdzie ja czuję się swobodnie, wygodnie, mi to zupełnie się nie przeszkadza, także polecam budować rowery dla siebie i pod siebie. Czy on jest skończony? No dawno już przy nim, jak go zrobiłem, to mówiłem, że jest skończony. No oczywiście tak się nie stało, bo cały czas były jakieś tam poprawki, dodatki, coś mi przeszkadzało. Wymieniłem praktycznie cały przód, zdemontowałem błotnik z przodu, zdemontowałem błotnik z tyłu, dodałem lusterka, bo przy takich prędkościach no trzeba widzieć, co się dzieje wokół. Także z tymi rowerami gotowymi to jest mega wygodne, że można sobie pójść, kupić, mieć i jeździć. Nad rowerem jakby w swoim warsztacie to zupełnie inna sprawa, bo człowiek się zastanawia, patrzy, podgląda innych, musi dopasować pewne elementy i proces składania takiego roweru, no, można tak powiedzieć, że koło roku składa się taki rower. A dlaczego składam? Bo lubię śrubki, lubię jakby nowe wyzwania
i projektowanie. Tak jak rozmawialiśmy, projektuję monety, to są małe formy rzeźbiarskie, a tu jest jakby zupełnie coś innego, to jest elektronika, tu testuję. No i chciałem się w tym sprawdzić. Myślę, że mi się udało. Nigdy nie planowałem, zawsze mówiłem, że nie, ten jest ostatni. I kiedy zgromadziłem te wszystkie rowery, które mam, się okazuje, że wcale tak nie jest i tych rowerów już jest trochę. Także nie mówię nie.